Do tej pory sam prowadziłem kolejne odcinki Fun Facts. Tym razem jednak oddaję głos mojej żonie Marioli, która opowie o swoich ulubionych grach. Gdybym miała powiedzieć, jaka jest moja ulubiona gra, lub może precyzyjniej mówiąc, którą grę traktuję z sentymentem, byłaby to właśnie seria Resident Evil, a dokładnie 2 Residenta. To gra, która była powodem długich nieobecności moich i siostry w szkole. Tak, drogie panie wychowawczynie? Na tę grę możecie zrzucić całą winę. To gra, która wciągnęła mnie totalnie. Przeszłam ją może kilka, może kilkanaście razy, dokładnie już nie pamiętam. Niuchanie ścian, jak to określa mój drogi mąż energik, to czynność, którą w Rezydencie opanowałam do perfekcji. Myślę, że nikomu gry przedstawiać nie trzeba. Zżeranie zielonych roślinek, by wzmocnić siły, zapisywanie save'ów na maszynie do pisania, do której krążki trzeba było najpierw znaleźć, psy zombiaki i cała banda zombie to klimaty, których nie zapomnę nigdy. No i te klucze. Znajdywanie ich i odblokowanie nimi odpowiedniej pary drzwi, mnóstwo zagadek logicznych. To jest właśnie coś, czego brakuje mi w dzisiejszych rezydentach, nowych rezydentach, czyli oparcie rozgrywki nie tylko o krwawą strzelankę, ale również o tajemnicę i potrzebę pogłówkowania. Można powiedzieć, że wraz z grą Fatal Frame zafascynowałam się kulturą wschodu, azjatyckimi horrorami, książkami i znowu nie wiem dlaczego 2 serii najbardziej do mnie przemówiła, czyli Fatal Frame 2. Może to te przepiękne, wybrane z kolorów animacje, a może fakt, że sama mam siostrę bliźniaczkę jak tytułowe bohaterki Fatal Frame. No i ta muzyka, lub precyzyjniej mówiąc, prawie sama cisza przerywana delikatnymi dzwoneczkami. Bardzo mroczna w odbiorze, a zarazem piękna. Fabuła rozpoczyna się, gdy jedna z sióstr bliźniaczek Maju podąża za tajemniczym karmazynowym motylem. Mio próbuje ją dogonić i w ten sposób obie siostry trafiają do przeklętej wioski, w której panuje wieczna noc. Meiyu zostaje opętana przez ducha i Mio stara się uratować siostrę, nim stanie się ona kolejną ofiarą klątwy. W grze występują duchy i egzorcyzmy. Ważną rolę odgrywają tu także rytuały Shinto i ogólnie gra oparta jest o tradycje i przesądy japońskie. Tutaj walczyło się z duchami za pomocą starej kamery, kamera obscura, w którą to dziewczynki owe duchy łapały, co ładowało kamerę. Koniec zaskakuje, ale nie będę spoilerowała i mówiła dlaczego. Ową fascynację Japonią, którą rozpoczął u mnie Fatal Frame 2, kontynuowałam grając w grę Shenmue na platformie Dreamcast. Gra mega wciągająca. Dlaczego? Chyba przez fakt odgrywania dni głównego bohatera i popadania z nim w rutynę. A tak na serio. Shenmue to interaktywny i otwarty świat. Mamy tu podział na dzień oraz noc, czy dynamicznie zmieniającą się pogodę w czasie rzeczywistym, co w tamtym okresie było nie lada gratką. Główny bohater Ryo szuka człowieka o imieniu Landy. Rozpoczyna swoje śledztwo w dzielnicy Sakuragoaka, gdzie wypytuje znajomych i sąsiadów o informacje. Lokalsi pomagają mu jak umieją. Dalej mamy też parę innych miejscówek. Są dzielnice pełne ruchliwych ulic, na których spotkać możemy wielu bohaterów pobocznych, zajmujących się swoimi codziennymi sprawami. Ryo musi chodzić do pracy, musi nawet jeździć codziennie do pracy autobusem, zgodnie z rozkładem jazdy. Tak, trzeba go na ten autobus zaprowadzić. W części drugiej na przykład pomaga suszyć książki w bibliotece, nosząc ciężkie tomiska mozolnie dzień w dzień. Gra naprawdę wciąga. Jest też wiele minigierek typu granie na automacie do gry i zbieranie kulek z niespodziankami. Jest tu też sporo zadań typu Quick Time Events, gdzie przyciski paliły się pod moimi palcami, a ja w pocie czoła starałam się odegrać wszystkie zadane sekwencje. A, B, X, Y, bywało ciężko. Wracając do mrocznego klimatu survival horror, seria Silent Hill, która towarzyszyła mi długi czas, licząc od części 1 do 4. Pamiętam, jakie wrażenie wywarła na mnie pierwsza część tej serii, bo po znajomym Rezydencie wydała mi się taka świeża, powiew świeżości, jeżeli chodzi o pomysł i o jakość renderowanych filmików. A gra inna niż Resident, powiedziałabym bardziej cicha, wyprana z kolorów, owiana tajemnicą. Tytułowy bohater to Harry, ojciec szukający swojej córki w mrocznej scenerii opuszczonego miasta Silent Hill. Ojciec przeczesuje ulice, które nie wiadomo dlaczego nagle kończą się wielką wyrwą i przepaścią. Opuszczoną szkołę i szpital. Wszystkie lokacje są bardzo obskurne, wraz z wyjącą niemiłosiernie syreną zmieniają się w jeszcze bardziej ohydne, odrapane miejsca jakby po spaleniu, pokryte łuszczącą się farbą i rdzą. No i te powyginane pielęgniarki, jakby je złapało lumbago, czy trzeszczące radio, gdy zbliża się niebezpieczeństwo. Gra super. Tak naprawdę przeszłam ją wiele razy i za każdym doszukałam się nowych znaczeń, jeżeli chodzi o fabułę. 2 jest już inna, tutaj już inny bohater i szukamy żony, Mary, a 3 to już historia nastolatki w wesołym miasteczku i centrum handlowym. 4 również wciągała, to historia faceta zamknięta w jednym mieszkaniu. Części nadal dobre, ale nie aż tak jak część pierwsza.
Schodząc z ciężkich, horrorowatych tematów, teraz coś na rozluźnienie. Wormsy, absolutny hit mojej młodości. Gra idealna na imprezę. Wraz z bratem, kumplem Stefanem i siostrą nawalaliśmy się niemiłosiernie. Pamiętam, że moją ulubioną bronią była bazuka, zaś potraktowanie przeciwnika jedynie z pięści raczej rozśmieszało niż robiło jakiekolwiek szkody. Ale były też metody i bronie raczej niekonwencjonalne, na przykład taka owsa, którą wysyłałeś przeciwnikowi i wybuchała przy nim, bądź banan bomba. Żeby nie było tak łatwo, używając broń trzeba było ustawić kąt, siłę rzutu, co często dawało pole do wyśmiewania przeciwnika za nieudaczny rzut. Nie muszę dodawać, że z siostrą miażdżyłyśmy naszego nieudacznego starszego brata i jego kolegów. W Worms 2 gracz dowodzi drużyną składającą się z 4 uroczo-różowych robaków, których zadaniem jest pokonanie drużyny przeciwnika. Całe tła, na których toczy się rozgrywka, były fajnie zilustrowane w 2D, a użycie bomb niejednokrotnie powodowało nadszarpnięcie terenu i tworzenie tuneli, jakichś wąskich przesmyków, z których nieraz poruszając się niezgrabnie własnym robalem spadałeś. W kolejnych latach powstało wiele następnych wersji gry. Wersje 3D, ale ja sercem pozostanę wierna jednak 2. Mordobicie po azjatycku, czyli Soul Blade. Do dziś pamiętam intro otwierające grę. Potrafię to intro zanucić. Bardzo ładne animacje jak na owe czasy, fajne areny do bitwy, bardzo różnorodne. Nie będę też mówiła o niezliczonych razach, kiedy skopałam tyłek mojemu bratu czy kolegom. Najczęściej grałam taki lub sofitą, choć sofita dostając ciosy beczała jak koza, co strasznie mnie denerwowało. Chociaż na jej usprawiedliwienie muszę powiedzieć, że zawsze dziękowała przeciwnikom za każdą walkę. Za to bardzo nie lubiłam grać Voldo. Tak się pokrętnie poruszał, co mnie strasznie denerwowało. A często też już, kiedy naprawdę była gorąca walka, waliłam w guziki bez opamiętania. To było często takie przypadkowe walenie w guziki. Niemniej jednak i taki sposób działał. Pamiętam też sposób pokonania przeciwnika typu kopania aż spadnie z urwiska czy z brzegu areny. To były czasy. I w ogóle muszę Wam zdradzić tajemnicę, że braliśmy z Energikiem, będąc już dorosłymi ludźmi, wstyd przyznać, udział w konkursie na cosplay organizowany przez magazyn PSP Extreme. Siostra szyła mi ubranie Taki, a my z Krzychem malowaliśmy na ramienniki dla Sofity i Taki. Wygraliśmy wtedy panel przedni do Xboxa i w sumie się nie opłacało, bo nie mieliśmy wtedy w ogóle żadnego Xboxa. Ape Exodus, czyli Oddworld. Gra, w którą zagrywałam się w sumie, nie wiem dlaczego, bo w pewien sposób mnie wnerwiała. Taki nosowy głos głównego bohatera Abe'a, jego zszyte usta, całe jego cierpienie, ciągłe wpadanie na miny, dobijający klimat przegranego życia niewolnika. Ale chodzenie po kolejnych levelach, zgrywanie działań z innymi pracownikami fabryki, w której Abe pracował, by na przykład otworzyć kolejne drzwi, no trzeba się było nagimnastykować, a dziś większość gier nie posiada już takiego poziomu trudności jak ówczesny Oddworld. Na pewno było to dla mnie coś innego, jeżeli chodzi o klimat i sam pomysł na gry, więc chciałam o tym wspomnieć. Luminesy. Tę gierkę doceniam głównie za muzykę. Grałam w nią początkowo na przenośnej konsolce PSP, potem na PlayStation 2, a potem na PlayStation 3. Rozgrywka prosta, przystępna, fajnie spasowana z muzyką i rytmem. Ja uwielbiam tego typu odmurzające gry, gdzie cały wysiłek skupiam na dopasowywaniu odpowiednich puzli. Nie chwaląc się, jestem w takie klocki naprawdę niezła. Wyścigowe. Wyścigowe gry wrzucam do jednego worka. Colin McRae Rally, Driver, Wipeout, Micro Machines. Z wymienionych Colin McRae Rally to The Beściak. Zaczynałam od 1, 2 proponowała lepszą grafikę. Piękne widoki, jakie można było sobie pooglądać pędząc niesamowicie, czy super realistyczne wgniecenia na blasze, jakie zdobywało się podczas tych eskapad. Wraz z rodzeństwem non-stop staraliśmy się pobić swoje rekordy. Wipeout? W tej grze, by wygrać i wyżyłować czas, trzeba było opanować umiejętności nieobijania się o bandy, a po drugie przyspieszania na paskowanych elementach toru. Micro Machines zaś pamiętam do dziś za pomysł. Choć grafika mocno kanciasta, mogliście poruszać się naprawdę po nieoczywistych terenach, typu podłoga w pokoju, stół bilardowy czy klasa szkolna. Na zakończenie, jako obszerna 10, inne różności, o których muszę wspomnieć, a nie było łatwo zrezygnować z pozostałych gier, o których w ogóle nie powiedziałam. Crash Bandicoot? Crasha przedstawiać nie trzeba. Rozbijanie skrzynek i zbieranie po drodze jabłek wcale nie aż taka prosta gierka, jeśli porównacie ją do dzisiejszych łatwych platformówek. Inna gra Mr. Driller
Słodka do bólu gierka zręcznościowa, gdzie tytułowy bohater musi przebić się w dół swoim wiertłem, łykając co chwila kapsuły z powietrzem, które umożliwiają mu przetrwać pod ziemią. Mega zajmująca. No i Heavy Rain. Doceniam za fabułę i grafikę. Jeśli ktoś nie ma własnego życia i chce trochę pożyć czyimś, ta gra jest właśnie dla niego. No i na koniec Rule of Rose. Jeśli planujecie dzieci, to po tej grze przestaniecie. Pokazuje, jak bardzo dzieciaki potrafią być okrutne. Mamy tutaj historię dziewczyny, która przyjeżdża do sierocińca, zostaje steroryzowana przez gang Czerwonej Kredki. Nazwa bandy bardzo urocza, ale nic z urokiem wspólnego nie ma.